koniec internetu, jaki znamy, protestujący mówią, że właśnie teraz trwa walka o podstawowe wartości, o wolność, o swobodę wypowiedzi, o brak cenzury. O co chodzi? Chodzi o dyrektywę w sprawie prawa autorskiego na jednolitym rynku europejskim. Być może już o tym słyszeliście. W wielu miastach europejskich trwają protesty i wciąż trwają akcje protestacyjne pisania listów do polityków Parlamentu Europejskiego. Ważne głosowanie odbędzie się 5 lipca, ale procedura jest długa, także cały czas warto protestować. Z aktą nam się udało, także pokażmy, że teraz internet również musi być wolny. Dyrektywa budzi wiele kontrowersji, ale główne są wokół artykułu 13, o którym mówi się, że może całkowicie ocenzurować internet. Może doprowadzić do sytuacji, w której użytkownicy nie będą się mogli dzielić praktycznie niczym. Portale internetowe, na które wrzucamy muzykę, filmy i zdjęcia, nie kontrolują ich pod kątem łamania praw autorskich. Robią to dopiero, gdy dostaną zgłoszenie. Tymczasem dyrektywa zakłada, że portale muszą kontrolować wszystkie treści, żeby w ogóle wykluczyć możliwość złamania praw autorskich. To może doprowadzić do sytuacji, w której użytkownicy stracą możliwość dzielenia się wszystkimi treściami. Artykuł 13 wymusza stworzenie filtra, który będzie sprawdzał naruszenia praw autorskich jeszcze zanim materiał trafi na stronę. Pierwotnie miał to być algorytm, no bo wiecie, nowa technologia. Ale teoretycznie z tego wymogu zrezygnowano. Mówię teoretycznie, ponieważ ciężko sobie wyobrazić, żeby jakikolwiek portal, na który codziennie wrzucane są gigabajty treści, poradził sobie z tym w jakikolwiek inny sposób niż za pomocą automatu. I tutaj pojawia się pewien problem. No bo nawet jeżeli wrzucimy gdzieś filmik, który nagramy komórką, ale w tle będzie słychać kogoś grającego czyjąś piosenkę, no to również złamiemy jego prawa autorskie. Dobrym przykładem są tutaj też memy. Zawsze korzystamy z czyjejś grafiki lub zdjęcia. Nie wszystko, co wzbudza nasze wątpliwości, łamie prawa autorskie. To skomplikowana sprawa. I często możemy skorzystać z czyjejś własności, a w świetle prawa będzie to ok. Bo są licencje, prawo cytatu, w końcu, bo autorowi może w ogóle nie przeszkadzać to, że miksujemy jego kawałek. Ale automat niestety tego nie zrozumie, ponieważ jest to zbyt skomplikowane. Prowadzi to do cenzury prewencyjnej. Oznacza to w skrócie, że serwisy będą filtrować treści jak najszczelniej, żeby nie narazić się na kary. W większości serwisów nie będzie po prostu na to stać. Więc albo znikną z rynku, bo ryzyko będzie po prostu zbyt duże, albo skorzystają z jakiegoś gotowego programu stworzonego przez wielką korporację i wtedy nie będą już niezależne. To nie jest tak, że teraz, skoro mamy internet, to twórców nie należy chronić i wszystko powinno być za darmo, ponieważ już płacimy dostawcom sieci. Ale artykuł 13 pokazuje, że prawodawcy po prostu nie rozumieją wielkiej zmiany, które wprowadził internet. Na siłę starają się wprowadzić jakieś regulacje, które są totalnie oderwane od rzeczywistości. Słynny działacz Cory Doctorow nazwał artykuł 13 po prostu głupim. Przedstawiciel ONZ David Kay mówi o łamaniu praw obywatelskich, a Polskie Centrum Cyfrowe o końcu wolności w internecie. Niedawno do Parlamentu Europejskiego wpłynął list protestacyjny, który podpisał m.in. Tim Berners-Lee. Kto? Jeden z twórców internetu. Inni sygnatariusze mówią o groźbie głębokiej cenzury. Ale artykuł 13 to nie jedyna kontrowersja, którą wzbudziła dyrektywa. Dużo krytyki zebrał też artykuł 11. Wprowadza on dodatkowe prawa wydawców poza prawami autorów tekstu. Teraz, żeby zacytować fragment jakiegoś tekstu, na przykład felietonu, będzie trzeba zyskać nie tylko zgodę jego autora, ale też jego wydawcy. Taki zapis ma w teorii chronić tradycyjne media przed takimi wynalazkami jak agregatory newsów, ale w praktyce uderzy w małych wydawców, z którymi nikomu nie będzie chciało się podpisywać skomplikowanych umów licencyjnych. W ten sposób wymiana ciekawych treści w internecie znów będzie skupiona w rękach największych graczy. Wszystkich konsekwencji wprowadzenia dyrektywy nie da się przewidzieć. Ale wiadomo, że już w obecnej formie wywoła jakiś chaos. Warto trzymać rękę na pulsie. I pamiętajcie, że możemy sprawdzić, kto jak głosował, a wybory do Europarlamentu już za rok. Pamiętajcie o subskrypcji kanału I do zobaczenia za tydzień.